Szanowni Państwo, partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja BookBeat, która służy do słuchania audiobooków i do czytania e-booków. Mnóstwo literatury, zarówno klasycznej, jak i nowości, również hity dnia, a w nich na przykład dwie pozycje pani Joanny Kuciel-Frydryszak, słynne Chłopki oraz Służące do wszystkiego. W opisie niniejszego odcinka znajdziecie link i z kodem Robert nowi użytkownicy BookBeata mogą korzystać z niego nawet przez 60 dni za darmo. Dzień dobry Państwu, do Barda. Naszą kolejną hercegowińsko-bośniacką eskapadę zaczynamy w mieście Livno. To już nie jest Hercegowina, jesteśmy w Bośni. To jest dzisiaj, mówię o Livnie, senne miasteczko, które liczy sobie mniej więcej 10 000 mieszkańców. Ale kiedyś to było bardzo potężne i bogate miasto. Dlaczego? No, tu było Imperium Osmańskie, ale tam, gdzie te góry, po tamtej stronie już Dalmacja, więc było to miasto pograniczne. Mieszkali tutaj ludzie różnych kultur. Zresztą nadal mieszkają, ale kiedyś było ich znacznie więcej. Zatem muzułmanie, katolicy, prawosławni. I wszyscy oni bogacili się na handlu z Dalmacją właśnie. To była taka stacja, przystanek na szlaku pomiędzy światem śródziemnomorskim a Imperium Osmańskim. No i to miasto ma ślady przeszłości, ale ma coś również z teraźniejszości. No i o tym chciałem pokrótce opowiedzieć. A na razie Livno z ptaka lotu. Skoro mieliśmy mieszkańców różnych wyznań, to mieliśmy również różne świątynie, oczywiście kościoły, cerkwie i meczety. Niektóre z nich nadal stoją. No na przykład to cudo. To jest dżamija, czyli meczet Hadżiego Ahmeta Dukatara z XVI wieku. Obok meczetu mamy Sahat Kule, czyli turecką wieżę zegarową, która była stawiana wszędzie, gdzie sięgało Imperium Osmańskie, w każdym niemal jego mieście. Szczęśliwie niektóre z nich i do naszych czasów dotrwały. Ale ów zegar wyznaczał swój bieg dla Turków tutaj do roku 1878, do Kongresu Berlińskiego. Wówczas to zwierzchność nad Bośnią i Hercegowiną uzyskały Austro-Węgry. I kiedy przybyli tutaj urzędnicy austro-węgierscy, zobaczyli, że to jest świetne miejsce do gospodarki rolnej, do hodowli owiec, krów i do robienia sera. Założono tutaj stację rolniczą i serowarnię, w której kształcono ludzi. I ściągnięto serowarów ze Szwajcarii, z Francji. Wśród nich najbardziej znanym był niejaki Cyprian Jaillet, który spędził w Livnie 25 lat i uczył miejscowych robić sery wedle tradycji alpejskiej, francusko-szwajcarskiej. I tak powstało coś, co do dzisiaj jest wyrabiane i czego sława sięga daleko poza Livno, daleko poza Bośnię i Hercegowinę, nawet daleko poza dawną Jugosławię. Mianowicie liwański sir, czyli liwański ser. Jest on robiony na skalę większą, ale podpatrzone metody produkcji są wykorzystywane przez miejscowych chłopów, którzy robią również tym samym sposobem ów ser. Liwański ser, no, zajadam się nim również w Chorwacji. On jest eksportowany. No i grzechem byłoby nie pokazać go przynajmniej w kilku odsłonach.
Kiedy ludzie różnych wyznań żyją razem, obok siebie, w zgodzie, to biorą od siebie ze swoich kultur różne rzeczy. To widać w jedzeniu, to widać w kulturze, to widać również w architekturze. Dlatego też chciałem wam pokazać ów meczet. To się nazywa Milosznik Dżamija. Nie jest on najstarszy, bo pochodzi z drugiej połowy XIX wieku i nie ma wieży, minaretu, bo została zniszczona w czasie II wojny światowej, ale jest wizualnie niezwykle interesujący, gdyż odzwierciedla właśnie ową tezę, o której mówię. No zobaczcie, jak to wygląda. Czy to wygląda na typową architekturę islamską? Nie, to mogłoby być wejście równie dobrze do jakiegoś polskiego dworku po prostu. No bo te kultury się przenikały i brano od siebie różne rzeczy. To jest w dalszym ciągu czynna dżamija, tylko że bez minaretu. On był drewniany, w 1944 roku poszedł z dymu. Górskie rwące rzeki wymagały przepraw, a akurat w konstruowaniu mostów Turcy byli niezwykle dobrzy. Pode mną rzeka Bystrzyca. Było na niej wiele podobnych kamiennych mostów, ale do naszych czasów zachował się tylko ten. Mówię o tej okolicy właśnie i o tej właśnie rzece. Nazywa się most na Dumanu i pochodzi z przełomu XVII i XVIII wieku. No jest to most pieszy dzisiaj, choć kiedyś oczywiście mułem, koniem czy też osłem można było przez niego przejść. No, poza samym mostem, który jest wspaniały, to cała okolica jest przepiękna. Te dzielnice w górze, czyli Mahale, dawne tureckie dzielnice, dzisiejsze centrum Liwna jest tam na płaskim i nie jest ono specjalnie zabytkowe i ujmujące, ale to wszystko, co jest oparte o góry, wygląda bosko. No tam zapewne, zważywszy na owe konstrukcje obnogi rzeki, był kiedyś młyn. No ale go już nie ma. Tak czy inaczej, należy cieszyć oczy tym, co jest. Oto mliekara Liwno, czyli mleczarnia Liwno, bezpośredni spadkobierca tradycji owej kooperatywy utworzonej w czasach austro-węgierskich. No to jest zakład produkcyjny, więc mamy bramę. Tam się nie da wejść do środka, jak się nie ma specjalnego zezwolenia, ale każdy za to może, a nawet powinien wejść tutaj, bo tutaj mamy przyzakładowy sklep. Sery spoczywają rzecz jasna w ladach chłodniczych. No przede wszystkim klasyczny liwański, ale również inne wersje. Na to ludzie wpadli jakiś czas temu, w czasach przedlodówkowych. Otóż, gdy się pokroiło ser na kawałki i zalało go oliwą, dłużej można było taki ser trzymać. Również smak, ale i dłuższa trwałość to wędzenie sera. I tu mamy ser liwański wędzony. Tutaj mamy liwański o nazwie cincar. Cincar to jest nazwa własna płaniny, czyli takiej wysoczyzny, pastwisk. Więc jeśli ser się nazywa cincar, to znaczy, że tylko tam były wypasane zwierzęta, od których pochodzi mleko. Mamy ser kozi, mamy trapist, mamy w końcu inne mleczne wyroby. Masło, twaróg, kajmak. Mamy również do serów dobrane wina. No i mamy przeróżnego rodzaju medale, dyplomy, również nagrody międzynarodowe. Crystal Taste Award z Brukseli. Tak, to jest ser znany doprawdy na świecie całym. Gdy jechać z Liwna w stronę Mostaru, w stronę jeziora Buszko, dojedziemy do wioski Mishi. I z głównej drogi wystarczy skręcić i przejechać dosłownie kilkadziesiąt metrów, by trafić w miejsce, które jest niezwykle ważne dla naszej liwańskiej serowej opowieści. Co to jest? To jest cysterna. Cysterna z mlekiem. Mleko ma najszybszy transport. Inaczej się zsiada, to wiemy. A co z tego mleka? To w środku. Zatem wiemy już, że ser w stylu alpejskim zaczęto tu robić w czasach
austro-węgierskich, również w gospodarstwach domowych, bardzo często tylko dla siebie. No i właśnie od tamtych czasów w ten sposób ser wytwarzała rodzina Pudzia. Ale kilkadziesiąt lat temu założyli oni mleczarnię i robią w tej chwili ser, który jest sprzedawany i cieszy się wielką renomą. Tutaj mamy parę etapów powstawania owego sera. No przede wszystkim on musi leżeć minimum przez 3 miesiące w takim pomieszczeniu o kontrolowanej temperaturze i wilgotności i dojrzewać. Z czasem na powierzchni pojawia się taka szlachetna pleśń, która jest przemywana. Tu mamy różne fazy. To jest ser młodziutki, dopiero co do dojrzewalni włożony. No i kiedy dojrzeje, kiedy ta pleśń jest przemyta nie jeden raz, to wygląda tak mniej więcej. To jest na tyle słynny ser, że ponieważ zawalił się jeden dawny rynek jugosłowiański, więc Pudzia otworzyli również mleczarnię po drugiej stronie tych gór, które widzieliśmy. Tam już jest Dalmacja, Chorwacja, miasto Sinj i liwański ser właśnie od nich kupuję i ja w Dalmacji. No, gdyby to stąd eksportować, to wiecie, podatki, inne państwo, nie ma jednego obszaru gospodarczego, jak to w Unii Europejskiej, kłopot. A tak mamy również my w Dalmacji swój liwański sir. 3 klasyki przede mną do spróbowania, ale i do opowiedzenia. To jest wrchuński liwański, no czyli najpopularniejszy miejscowy ser. On jest robiony z mleka krowiego i to jego kiedyś po raz pierwszy wziąłem do ust w Dalmacji i pomyślałem sobie, nie wiedząc co to jest, co za doskonały ser tutaj mają, gdyż jego niezwykle głęboki, orzechowy smak naprawdę przypomina do złudzenia najlepsze rzeczy z Alp szwajcarskich czy też francuskich. To dokończę za chwilę, żeby nie mówić do was z pełną gębą. To jest bardzo ważna rzecz. Zobaczcie na tego pana tutaj. To jest Sveti Roko, czyli święty Roko, święty Roch, patron Pelieszca. Śpiewamy tam. Sveti Roko, czuwaj nasz uwalu, czyli opiekuj się naszym półwyspem. Ten ser z kolei to jest mieszanka mleka krowiego i owczego. Na początku, jeszcze w czasach austro-węgierskich, liwański był w ogóle robiony tylko z mleka owczego, bo tego było więcej. To się w tej chwili zmieniło. Podstawowe wersje są robione z mleka krowiego. Pikantniejszy, bardziej wyrazisto orzechowy i jeszcze drobinki soli wyczuwa się w ustach. Świetna rzecz. W zasadzie powinienem odwrotnie poprowadzić ową degustację, bo jeśli chodzi o intensywność smaków, to powinienem zjeść najpierw to, a potem to. No ale zrobiłem odwrotnie. To jest mladi sir, czyli młody ser robiony z mleka krowiego. Ale nie jest to twaróg w naszym rozumieniu. To jest ser bardzo przypominający nasz bunc. Zresztą tradycje szwajcarskie, to jasne, ale wcześniej były tutaj tradycje wołoskie, no, wlasi, czyli ludzie, którzy znali się na gospodarce pasterskiej. Oni właśnie te tereny zasiedlili. Te sery są naprawdę świetne. A oto i wspomniane Buszko Jezero. Bośnia ma wiele jezior, ale większość z nich to są jeziora sztuczne, zalewowe, takie jak słynne Jablaniczko Jezero, zwane bośniacką Rivierą. Spiętrzenie wody na Neretwie, elektrownie wodne, no i jeziora. A Buszko to jest jezioro naturalne. Jak mówili mi miejscowi, jest ono w tej chwili
Zaniedbane w tym sensie, że nie ma plaż. Jeszcze w latach 80. było tu znacznie więcej plaż. Był piasek, ludzie się kąpali. Ale teraz nikomu się nie chce o to dbać. Stąd nad Adriatyk do Makarskiej jest 40 minut autem. No więc Buszko sobie stoi i jest wspaniałą ostoją ptactwa. Jedziemy dalej. Górskie odcinki dróg w Bośni są najczęściej kręte i wymagają uwagi oraz skupienia. Ale są takie momenty, kiedy jedzie się przez owe polia, czyli przez płaskowyże. Tutaj najczęściej są wioski, ograniczenia do 60, a w ogóle najszybciej poza autostradami to w Bośni można jechać 80 na godzinę. No więc tam, gdzie się jedzie wolniej i gdzie jest prosta droga, to słucham różnych książek. W tej chwili w aplikacji BookBeat słucham doskonałej rzeczy autorstwa Mariusza Szczygła, Laska Nebeska. W dodatku czyta to sam autor, a co najważniejsze, poza tym, że jest to świetna literatura, jak to zawsze u Szczygła, to tutaj odsłonię rąbka tajemnicy. Jednym z jesiennych celów naszej kolejnej wyprawy będą Czechy właśnie. No więc tutaj na bośniackich równinach zagłębiam się w czeskość. Viola Fischerowa, być może największa czeska poetka XX wieku, zmarła przed rokiem. No i z grupy "O tym możesz napisać po mojej śmierci" mam zdanie, które nie pasowało mi do niczego. A nagle dziś, z okazji tego felietonu, bardzo nadaje się do zacytowania. Bo wiesz, ja mam romans z Hrabalem, ale ten seks z nim to była męczarnia. Ponieważ jak on kładł się na mnie, to na niego wchodziło zaraz to stado kotów i musiałam ich wszystkich wytrzymać na sobie. Dotarliśmy do Mostaru i jesteśmy na wzgórzach okalających miasto. Na przedmieściach. Stare miasto leży tam w dole i to, że w nim w tej chwili nie jesteśmy akurat, szczerze mówiąc, dość mnie cieszy, ponieważ tu termometr pokazuje 36 stopni, a tam zwarta zabudowa, kamień, tam musi być znacznie goręcej. To jest ta część miasta, która jest zamieszkała głównie przez Chorwatów. No bo po wojnie domowej tak się porobiło, że po jednej stronie Neretwy mieszkają przeważnie muzułmanie, a po drugiej przeważnie katolicy. Jesteśmy tutaj nie bez powodu. Otóż szeptana propaganda, ona jest najlepsza. I ktoś nam powiedział, że właśnie tutaj, w tej części miasta, mieści się restauracja o nazwie Libro. I jest to lokal dla miejscowych, odwiedzany w zasadzie wyłącznie przez miejscowych, gdyż jesteśmy w całkowicie nieturystycznej części miasta. Lokal, który pokazuje najlepsze oblicze domowej hercegowińskiej kuchni. No to zobaczymy. W karcie mnóstwo wspaniałych dań, ale akurat w tym momencie nie wszystkie są dostępne, gdyż po pierwsze mamy dzisiaj poniedziałek, po drugie to jest taka martwa pora. Obiad już się dawno skończył, a kolacja jeszcze się nie zaczęła i do niej też sporo. A jesteśmy w miejscu całkowicie nieturystycznym. Libro to jest lokal z domową kuchnią dla miejscowych. No ale to, co zamówiliśmy, całkowicie mnie zadowala, na razie wzrokowo. No to zacznijmy od tych rzeczy, które są w tych misach. Szkembici, czyli fileki, czyli tripice, czyli flaczki po prostu. Więc jeśli oglądaliście poprzedni nasz odcinek, to już wiecie, że nie kłamałem w tej sprawie. No dobra, trochę się różni ten sposób przygotowania od tego, co zrobiłem ja, ale koncepcja jest identyczna. Po prostu gęste flaki, taka zupa gęsta, mięciutkie i wspaniałe. To jest dżigerica, czyli wątróbka zrobiona bardzo nietypowo, dlatego że u nas jakże rzadko podaje się wątróbkę w sosie. To jest wątróbka jagnięca, flaczki są cielęce i ta wątróbka
została w tym sosie uduszona krótko, żeby nie stwardniała. Przygotuję sobie talerz na drugie rzeczy, a tutaj wezmę tylko trochę. Rozpływa się w ustach. Sos był zrobiony wcześniej, a to dorzucone na samym końcu. No tutaj mamy rosztin, czyli grill, czyli cielęcina pod różnymi postaciami z rusztu. No i po prostu pieskawica, na której zalotnie roztapia się kajmak. Frytki, które mają tutaj postać talarków, lecz są również domowe. Miejscowe ziemniaki wrzucone na głęboki tłuszcz, cienko pokrojone. Ale dobre i kuszące. A mięso? No po prostu dobre, świeże mięso z rusztu. Co może być w nim złego? To jest wzruszająca propozycja. Mianowicie pomidory, a w zasadzie jeden wielki, ogromny pomidor, który został tylko posolony. Ja go potraktuję odrobiną miejscowej hercegowińskiej oliwy. Te pomidory są tutaj jak steki, taką mają konsystencję. Są wspaniałe i tak naprawdę jak nie macie pomysłu na obiad, to wystarczy takiego pomidora z solą, z odrobiną oliwy zjeść i wszystko jest git. Sałatka szopska, czyli cebula, ogórki, pomidory i ser na wierzchu. Moi drodzy, spożyjemy to. Ja się chwycę kierownicy uważnie, ale jednak będę niezbyt wyrywnym kierowcą. Jakoś nas wszystkich dowiozę na Pelieszac. No i będziemy ów odcinek kulinarnie wykańczać, gdyż zamierzam tymi rączkami coś jeszcze dla Was ugotować. Coś, co będzie spójne z naszą dzisiejszą podróżą. A na razie życzę Wam i sobie, i nam wszystkim dobartek. Całe Bałkany kochają bakłażany. No, wyszła rymowanka mimowolnie, rym dość kiepski, ale za to fraza jakże prawdziwa. A bakłażany to jest wspaniała rzecz. Bakłażany są w dalszym ciągu w kraju naszym niedoceniane. Z bakłażanów można zrobić mnóstwo genialnych rzeczy. No i zrobię teraz danie, które nie jest kanoniczną potrawą bośniacką, ale podpatrzyłem to i moim zdaniem idealnie to pasuje również do Bośni. No, nie wszędzie na Bałkanach taki t-shirt byłby odebrany równie entuzjastycznie, no bo w Serbii no, raczej mogli to uznać za prowokację polityczną, chyba że w Sandżaku, tam dość pokaźna muzułmańska mniejszość mieszka. Ale my, moi drodzy, mówimy tutaj o Bośni dzisiaj, chociaż jesteśmy już w Dalmacji, ale do Bośni bliziuteńko. No więc tak, najpierw sos, bo tak, tu się gotuje woda, te bakłażany będą najpierw gotowane, a potem smażone. To jest osolona woda, która za chwilę stanie się wrzątkiem. A teraz sos jogurtowy, cacik po turecku, bardzo podobny do greckich cacików, ale pewna różnica. No więc zacznijmy od tego, że są na tarce starte ogórasy, nasolone i teraz trzeba je odcisnąć i mam tutaj jogurt miejscowy, porządny, chorwacki jogurt kupiony w sklepie, gęsty, greckiego typu niemal i teraz to najpierw musi się w owym jogurcie znaleźć, ale w przódy to odciskamy. Łapy brudne już są czyste, muszą jeszcze być suche, bo teraz trzeba do tego dodać czosnek. Czosnek można albo zetrzeć na tarce, albo można go rozgnieść w moździerzu z solą. Mam tutaj morską sól pod postacią solnego kwiatu ze stonu. Soli nie za dużo, ona będzie tutaj jako materiał ścierny również służyła. Solone były ogórki, no więc już nie będę
solił jogurtu. No i teraz zamieniamy to w pulpę. Pulpa gotowa. No i na razie to się niczym od greckiego sosu nie różni. Na razie, ale zaraz dwie różnice delikatne zobaczycie. Mianowicie nie będzie w tym oliwy i nie będzie w tym soku z cytryny. Bo to, co trzeba tutaj dodać jeszcze, to miętę. Mam tu miętę wprost z ogródka. Najpierw zdejmę pokrywkę, bo to już się gotuje. Opętańczo. Zaraz będziemy tego używać. Mięta wprost z ogródka. Więc teraz siekamy ową miętę drobniuteńko i dorzucamy do środka. Bardzo intensywne, więc nie można przegiąć. I teraz to wrzucamy. Zaraz wyjmę łygę i to wymieszam. Soli już nie dodaję. Sól była zarówno w ogórkach, jak i była sól w czosnku. Służyła do zgniecenia. To trzeba dokładnie wymieszać i jeszcze jedną rzecz zrobić. Chodzi o to, żeby to było zimne i chodzi o to, żeby się odrobinkę zmieniła konsystencja na rzadszą. Więc po prostu kilka kostek lodu. Dzięki temu będziecie widzieli upływ czasu. Czy się to całkowicie rozpuści, czy nie. Woda. Na razie lód. Nawet jak trochę się rozpuści, to się przemiesza i będzie rzadszy. Dobra, tu robimy klar. I teraz bakłażany. Jak widzicie, wybrałem niezbyt wielkie. Celowo trzeba te bakłażany obrać. Obrać ze skórki. To pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić. Tym może być tym. Ale co jest najważniejsze, to będzie lepsze. Nie obcinamy końca. To zostaje. Obieramy je ze skórki. Andrzej zadał mi przed chwilą pytanie, a dlaczegoż to odcisnąłem ogórki, soląc je, skoro i tak dodałem tutaj za chwilę kostki lodu, no i to się nawodni trochę, jak się lód roztopi. Słuszne pytanie, a odpowiadam zatem. Otóż chodzi o konsystencję samych ogórków. Ja wycisnąłem z nich wodę. Teraz ta woda, która tu jest, jeśli wypłynie z kostek roztopionych, to rozcieńczy jogurt, a ogórki starte będą bardziej zwarte w konsystencji. I o to właśnie chodzi, szanowni państwo, drogi Andrzeju. Obieramy do końca i już wam pokażę, co dalej, bo to jest bardzo ciekawa kombinacja. Mianowicie, obranego bakłażana będę za chwilę w bardzo specyficzny sposób nacinał. Zorientujecie się też, dlaczegoż to nie pozbawiłem go tejże końcówki. Ponieważ teraz trzeba będzie go położyć na desce. Dobra, ten nożyk jest genialny. To nie trwa może jakoś specjalnie szybko, ale ten nożyk, który służy również do obierania pomidorów ze skórki, jest dosłownie wspaniały i zbawienny. Skórka w bakłażanach jest gruba. Turcy często obierają bakłażany w zebrę, czyli zostawiają pasek skórki i potem na przykład pieką. Ale ja muszę zrobić rzecz następującą. Ten nóż do tego nie jest najlepszy. Wezmę sobie nóż ten. Czyli nacinam bakłażana w ten sposób, nie przecinając do końca. Widzicie? O, w ten sposób. Tak. O, tak. I jeszcze jedna warstwa. O. I teraz nakrawam to wszystko właśnie tak. I zrobią się takie bakłażanowe frędzle, które będą trochę kształtem przypominały mop. I to jest właśnie owa końcówka mopa, ów zwornik. Widzicie, co się stało? O,
Takie coś jest mi potrzebne. I co teraz? I to właśnie teraz ląduje w osolonym wrzątku i ma się gotować mniej więcej 10 minut. To samo robię z bakłażanem drugim. 10 minut powinno zupełnie wystarczyć. Obrane ze skórki. To jest miękkie warzywo. Trzeba to teraz odcedzić, na sicie położyć i po pierwsze musi odciec, a po drugie musi wystygnąć. Sito na misce. Dobra, to ma być niezdekomponowane. I tak właśnie jest. Niech sobie odpoczywa i niechaj stygnie. A ja teraz przygotowuję rzeczy do opanierowania tych bakłażanów. Tak, one będą panierowane. Dobra, ta miska mi się przyda. Do tej miski jajka, to za chwilę. Do tej miski bułka tarta, domowa. No, kupujemy tutaj czasami również takie pszenne pieczywo Francuza tak zwanego, Veliki Francuz, ogromna bagieta. I jak nam to zostaje, to wsadzamy nie do worka plastikowego, gdyż w worku plastikowym to pleśnieje, wilgnie, tylko po prostu do jakiegoś woreczka, na przykład lnianego, i to sobie tam wysycha. Potem wystarczy to zemleć albo w moździerzu wielkim, o tam jest, w takim wielkim moździerzu utłuc i mamy domową bułkę tartą. Bułka tarta przygotowana, 4 jaja, tu są jaja, świeża jaja, trzeba je rozmącić, rozkłócić, czyli rozbełtać i czekamy, aż to będzie dało się dotknąć. Bakłażany ostudzone, również przetarte papierowym ręcznikiem. No rzeczywiście, to wygląda jak mopik trochę. I teraz proces panierowania. Ale dodamy jedną rzecz do bułki tartej, mianowicie dodamy trochę wędzonej papryki. Nie ostrej, słodkiej. Trochę, żeby był taki paprykowy, wędzony posmaczek w tym. Przemieszamy. No i panierowanie to jest proces znany szeroko ludzkości, również w naszej części świata, czyli po prostu, tylko w tym wypadku bez mąki. One są lepkie same w sobie, więc przyjmą bardzo chętnie jajo najpierw i przyjmą bardzo chętnie bułę tartą. Tak, je tu trzeba unurzać, unurzać, unurzać. A en passant, jakby powiedzieli we Francji, rozgrzewamy patelnię, na niej olej. No i jak zawsze przy smażeniu panierunku trzeba nadmiar tegoż strzepnąć. O, jest dobrze, jest dobrze. A temperatura tłuszczu? Idealmente. Widzicie, tak się rozłożyło i tak się właśnie rozłożyć miało. Po to nie odcinałem tego, żeby te mopiki były zgrabniunie. I teraz smażymy to po prostu na rumiano z obu stron. Posuń się, kolego. Ty masz tutaj wystarczająco dużo miejsca. Jest bosko. Ogień nie może być rzecz jasna za mocny, gdyż to ma się tylko przyrumienić, a nie ma się zjarać. O, widzicie? Takie rumiane frakcje bułki tartej, która wniknęła też do środka. Przecudnie. I teraz, jak z każdą rzeczą smażoną w dużej ilości tłuszczu, trzeba to najpierw wyłożyć na ręcznik papierowy, żeby odciekło. No piękna forma, przepiękna forma. Widzicie? Jakie rumiane, jakie cudowne. Jeszcze ten. Niech to sobie chwileczkę przestygnie. Niech sobie przestygnie, niech trochę odcieknie. Zaraz to potraktuję ręcznikiem papierowym również od góry. Gotowe. Na talerzu jest już trochę tego sosu jogurtowo-ogórkowo-miętowego, czyli tzatzika.
Nie jest to potrawa być może bardzo dietetyczna, no bo panierowana i smażona, ale jest wyborna, powiadam wam, bo przecież wcześniej zrobiłem sobie coś takiego, by móc wam to z czystym sumieniem pokazać. No i na razie bez sosu. Chrupiące, wspaniałe. Bakłażan nazywany był kiedyś mięsem ubogich, ponieważ jak się go zrobi w podobny sposób, to ta konsystencja rzeczywiście jest mięsna. Ale tu nie chodzi o substytut mięsa. Tu chodzi o to, jakie to samo w sobie jest dobre. Moi drodzy, to jest tak piękne jak Bośnia.